Istotne dla Poznania. Gościmy w studio dr Beatę Fabisiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Katedry Meblarstwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy opowiadać o projekcie niezwykłym, który otwiera Poznań na wręcz, no może nie świat, ale na pewno na Europę, na znaczną jej część. W jaki sposób projektowanie mebli może wiązać się z dobrostanem i to tym psychicznym dzieci? Stworzyliśmy projekt Kids Like Us z myślą właśnie o dzieciach, jednakże bardzo szybko okazało się, że tak naprawdę w naszych aktywnościach oprócz dzieci uczestniczą także ich opiekunowie, rodzice, dziadkowie. Także okazało się, że tak naprawdę projektowanie, o którym mówimy, to jest takie projektowanie uniwersalne, projektowanie dla wszystkich, w którym zwracamy uwagę na dobrostan dzieci, ale także tych osób, które im towarzyszą. Czyli chcemy tworzyć takie produkty, takie meble, takie wnętrza, które będą wpływały na dobre samopoczucie nie tylko tych najmłodszych, ale także i tych nieco starszych. W opisie projektu bardzo często pojawia się słowo sensoryczny i myślę, że warto wytłumaczyć, co dokładnie znaczy to słowo, bo jego synonim dobrze znany to taki dotykowy, czuciowy, ale nie do końca o to chodzi. Tak, projektowanie sensoryczne to jest takie projektowanie, w którym zwracamy uwagę na całą gamę odczuć fizycznych i psychicznych związanych z naszymi różnymi zmysłami. Zwykle jest tak, że podczas projektowania mebli, podczas projektowania wnętrz zwracamy uwagę na zmysł wzroku, a my chcieliśmy pójść nieco dalej i pomyśleć także o innych zmysłach, które możemy aktywizować poprzez naszą interakcję z meblem, poprzez naszą interakcję z wnętrzami. Więc takie projektowanie sensoryczne to jest projektowanie, które aktywizuje różne nasze zmysły, nie tylko zmysł wzroku, nie tylko tą estetykę, którą postrzegamy przez zmysł wzroku, ale także to, że możemy właśnie mebla dotknąć, możemy usłyszeć te dźwięki, które na przykład we wnętrzu są realizowane. Jak w taki sposób zaprojektować dobrze mebel, żeby był on taki wspomagający, wspierający dzieci? Może zacznę od tej idei początku w zasadzie naszego projektu. Pierwszy impuls pojawił się już w czasach pandemii, kiedy tak naprawdę większość z nas zwróciła większą uwagę na stan zdrowia, nie tylko ten stan zdrowia fizyczny, ale także psychiczny. Zauważyliśmy także, w jakiej trudnej sytuacji znalazło się nasze najmłodsze pokolenie, dzieci, młodzież, która niejednokrotnie była odseparowana od swoich rówieśników, zamknięta w domach i przechodziła przez dosyć trudny okres czasu. Następnie drugi taki impuls pojawił się podczas wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy to w naszych szkołach, w naszych przedszkolach praktycznie z dnia na dzień pojawiły się osoby, pojawiły się dzieci, młodzież bardzo smutna, przestraszona, straumatyzowana i zaczęliśmy się zastanawiać, czy my jako naukowcy, jako projektanci jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc. Wówczas zaczęliśmy się zastanawiać nad tym wyzwaniem, w jaki sposób meble, w jaki sposób wnętrza, projektowanie przestrzeni publicznej i także tej przestrzeni domowej może pomóc w dobrostanie. Zwróciliśmy uwagę na to, że kiedy angażujemy różne zmysły, tak naprawdę stajemy się bardziej uważni. Chcieliśmy właśnie przez taką koncepcję projektowania sensorycznego podkreślić to, że możemy rozwijać uważność, czyli na przykład zmysł dotyku jest tym zmysłem, który tak naprawdę zakotwicza nas w teraźniejszości. To jest taki zmysł, który kiedy dotykamy czegoś, zakotwiczamy się w teraźniejszości. Jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy w stanie być bardzo świadomi. I to jest to, o czym dużo dziś mówimy, czyli tak zwane mindfulness, czyli to, żeby budować tą naszą uważność. Ona pozwala budować też taką naszą odporność psychiczną, nie tylko fizyczną, ale psychiczną. I to chcieliśmy właśnie do mebli wprowadzić, czyli przez to, że możemy dotykać materiałów, które są przyjemne, wpływać na taki dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, także najmłodszych. Ten projekt miał swój początek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale rozrósł się znacznie. No i w tym momencie już współpracujecie z innymi placówkami i nie tylko w Polsce. Tak, projekt Kids Like Us jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. W związku z tym do tego projektu zaprosiliśmy także naszych partnerów z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Mamy w naszym partnerstwie uniwersytety o różnych profilach. My reprezentujemy projektowanie mebli, ale w naszym partnerstwie są uniwersytety o profilu medycznym, o profilu technicznym, o profilu artystycznym.
Co ważne, do naszego projektu zaprosiliśmy także organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z różnych krajów Unii Europejskiej, z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Mamy więc przedstawicieli samorządów lokalnych, ale mamy także, co dla nas bardzo ważne, organizacje pozarządowe, które wspierają dzieci. To są takie organizacje, które wspierają dzieci poprzez zajęcia na przykład związane z jogą, ze sportem, zajęcia artystyczne. Mamy w naszym partnerstwie różne organizacje, ale co ważne, mamy także cały szereg tak zwanych organizacji stowarzyszonych, czyli takich organizacji, które nas wspierają właśnie w tych działaniach. Jeśli chodzi o Poznań, to jest zespół szkół budowlano-drzewnych w Poznaniu. Natomiast mamy na przykład fiński oddział Czerwonego Krzyża, czy organizacji Save the Children. Mamy Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Rydze na Łotwie. Także różne samorządy lokalne, organizacje lokalne, które wspierają dzieci. Także pokazuje nam to, że ta idea projektowania sensorycznego jest bardzo ważna i to wyzwanie projektowe, nad którym pracujemy, jest istotne nie tylko tutaj dla naszej lokalnej społeczności, ale tak naprawdę ma wymiar międzynarodowy. To, co ważne, to to, że ten projekt jest bardzo międzydyscyplinarny. Te meble, żeby mogły spełniać swoje funkcje, muszą też dostać taką pomoc ich twórcy od specjalistów, między innymi z medycyny, psychologii również. Dokładnie, tak. Ten projekt jest nie tylko międzynarodowy, ale także właśnie multidyscyplinarny i tutaj jest taka bardzo duża siła. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że ten projekt jest multidyscyplinarny, bo rzeczywiście do współpracy nad tym wyzwaniem projektowym zaprosiliśmy ekspertów z różnych dyscyplin. Także mamy właśnie medycynę, mamy projektowanie, mamy technologię drewna, ale mamy także robotykę na przykład, czyli mamy takie różne poziomy rozwoju tego naszego projektu. Tak naprawdę pracując nad tym wyzwaniem projektowym związanym z tym, w jaki sposób możemy wspierać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne w tworzeniu takich miejsc, w których wolontariusze, nauczyciele, opiekunowie będą mogli w sposób bardziej komfortowy, w sposób wygodniejszy, łatwiejszy prowadzić zajęcia rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne, integracyjne, terapeutyczne z dziećmi. Chcieliśmy opracować takie rozwiązanie, które będzie jak najbardziej dostępne dla jak największej grupy takich instytucji. W związku z tym zależało nam na tym, żeby to rozwiązanie było modułowe, żeby było elastyczne, żeby każda instytucja, która będzie chciała stworzyć taki ogród sensoryczny superbohatera, bo zaraz opowiem, co jest w zasadzie rezultatem tego naszego projektu, żeby miała szansę zrobić to na tych warunkach, którymi w tej chwili dysponuje. Czyli właśnie stworzyliśmy taki katalog, koncepcję ogrodów superbohaterów, ogrodów sensorycznych superbohaterów. Tutaj chcieliśmy wyjść poza tę koncepcję takich tradycyjnych ogrodów sensorycznych, w których dobieramy roślinność o właściwościach sensorycznych po to, żeby aktywizować różne zmysły osób, które odwiedzają takie ogrody. Rozszerzyliśmy tą koncepcję właśnie o meble, właśnie o elementy dekoracyjne i chcieliśmy zaproponować taki ogród superbohatera, który może być realizowany w przestrzeni wewnętrznej, w przestrzeni zewnętrznej, może być realizowany w takiej przestrzeni fizycznej, ale także w przestrzeni cyfrowej, czyli wirtualnej. Czyli to będzie taki uniwersalny projekt, który później każda instytucja będzie mogła sobie dopasować do aktualnych potrzeb? Bardzo zależałoby nam na tym, żeby różne instytucje, nasze grupy docelowe mogły korzystać z tych naszych rozwiązań i mogły dobierać sobie różne elementy tego rozwiązania. Dlatego też pracujemy nad takim całym katalogiem rozwiązań, z którego instytucje takie jak szkoły, przedszkola, ośrodki opieki zdrowotnej, ale także przedstawiciele samorządów lokalnych czy właśnie organizacji pozarządowych będą mogły sobie wybrać te rozwiązania, które dla nich akurat są najlepsze, najłatwiejsze do wdrożenia, czy po prostu przydatne. Opracowaliśmy ten katalog w formie takich różnych poziomów, czyli na przykład na tym poziomie podstawowym, kiedy mamy na przykład do czynienia z jakimś konfliktem zbrojnym, z klęską żywiołową, wówczas zwykle nie mamy czasu, nie mamy środków finansowych, zasobów ludzkich, żeby coś przygotować. Musimy działać tu i teraz z tym, co mamy. Więc na tym poziomie podstawowym zaproponowaliśmy takie rozwiązania aktywizujące najmłodszych. To są zajęcia właśnie związane z jogą, z tańcem, sportem, ale także działania artystyczne, które wolontariusze, opiekunowie mogą realizować razem z dziećmi. Dalej te działania artystyczne na przykład mogą prowadzić do tego, że stworzymy elementy dekoracyjne, meble, ale z materiałów zastępczych, czyli na przykład z tektury. To są takie działania, w których my aktywizujemy dzieci poprzez działania artystyczne, na przykład związane z kreatywnością, z malowaniem, z rysowaniem, z rzeźbieniem, a na koniec jako efekt tych prac powstają elementy dekoracyjne. Dalej na tym środkowym etapie, kiedy już są czasy bezpieczniejsze, kiedy mamy większy budżet, być może większy horyzont czasowy i większe zasoby, możemy
możemy już zastanowić się nad wprowadzaniem mebli i roślin o takich właściwościach sensorycznych do naszych wnętrz, a ten trzeci poziom, taki najbardziej zaawansowany, to właśnie rozwój takich produktów cyfrowych, czyli właśnie tworzenie takich ogrodów sensorycznych w tej przestrzeni wirtualnej. Wówczas to na przykład do mebli dodajemy sensory, budujemy taki ogród sensoryczny właśnie jako produkt cyfrowy, czyli nie tylko w tej fizycznej, ale także w tej cyfrowej, wirtualnej formie. I przedstawiła nam Pani teraz rozwiązania adekwatne do potrzeb i do sytuacji. A mnie jeszcze ciekawi to, w jaki sposób sprawdzaliście lub wciąż sprawdzacie te potrzeby dzieci. Każdy proces projektowy, który realizujemy zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu ze studentami Katedry Meblarstwa, ale także tutaj w ramach naszego projektu rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb, w tym przypadku od rozpoznania potrzeb najmłodszych i było bardzo dla nas ważne, żeby stworzyć rozwiązanie, które nie jest tylko rozwiązaniem, które schowamy do szuflady i które przez następne lata w ogóle nie będzie użytkowane, tylko bardzo chcieliśmy stworzyć takie rozwiązanie, z którego będą mogły korzystać lokalne społeczności, będą mogły korzystać nasze dzieci i młodzież, a także ich opiekunowie i nauczyciele. W związku z tym już od pierwszych tak naprawdę tygodni projektu współprojektowaliśmy to rozwiązanie razem z najmłodszymi, czyli prowadzimy różnego rodzaju warsztaty projektowe razem z najmłodszymi, odwiedzamy szkoły, przedszkola, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę realizujemy te zadania także w innych krajach regionu Morza Bałtyckiego, odwiedzamy na przykład szpitale, punkty, w których mają zajęcia dzieci z rodzin, które przeniosły się z jednego kraju do drugiego. W trakcie takich warsztatów współprojektujemy te rozwiązania razem z dziećmi. Poprzez zajęcia takie kreatywne, związane z modelowaniem, związane z rysowaniem, malowaniem, ale także na przykład wykorzystujemy druk 3D, czyli długopisy 3D. W trakcie takich zajęć prosimy dzieci właśnie o stworzenie ich wymarzonego ogrodu sensorycznego, takiego ogrodu superbohatera. Pytamy, co miałoby się w takim ogrodzie znaleźć, ale także prosimy dzieci o zamodelowanie tego właśnie w postaci druku 3D na przykład. No właśnie miałam pytać o to, jak ta współpraca międzynarodowa wygląda, czyli to nie jest tak, że tylko online, gdzieś tam na kamerkach, tylko dosłownie wy tutaj z Poznania wybieracie się do różnych krajów nadbałtyckich i właśnie tam działacie. Nie tylko wirtualnie, ale także po prostu jeździmy, odwiedzamy dzieci w różnych krajach. Dzięki temu naszemu partnerstwu i dzięki partnerom właśnie z różnych krajów mamy dostęp do tych ośrodków, w których dzieci przebywają, w których dzieci są w różnym stanie też psychicznym, bo dla nas też jest ważne, że adresujemy to nasze rozwiązanie także do dzieci z neuroróżnorodnością, dzieci ze specjalnymi potrzebami, dzieci w jakichś kryzysach takich psychicznych, w których my możemy dzięki takim naszym aktywnościom pomóc. Bardzo ważne jest też dla nas to, że my możemy dzieci aktywizować w trakcie takich zajęć, czyli nie tylko współprojektujemy z dziećmi, ale tak naprawdę troszeczkę odrywamy je od tych smutnych myśli. Bardzo cieszymy się, kiedy po takich warsztatach, które realizujemy na przykład w Łotwie, na przykład w Estonii, w Finlandii, dzieci podchodzą do nas i mówią: przez minutę, przez dwie, przez pół godziny nie myślałem o moich problemach, tak? A czasami zdarza się tak, że kiedy przebywają razem z rodzicami, dziadkami, opiekunami, takie osoby mówią nam: cały dzień nie myślałem o swoich problemach. To jest tak naprawdę największa radość dla nas, że mogliśmy ich oderwać od tych swoich smutnych myśli, no i właśnie budować tą uważność, że można być tu i teraz zaangażowanym w jakąś aktywność, na przykład artystyczną i w takie rozpoznawanie tego, jak my odczuwamy pewne rzeczy, zwracanie uwagi na różne zmysły, którymi możemy się posługiwać na co dzień. Projekt jeszcze się nie zakończył, a już widać dobre efekty w takim razie. Tak, projekt trwa 3 lata. Pierwszy rok poświęciliśmy właśnie na opracowanie koncepcji, czyli zebranie tych potrzeb, wyzwań projektowych i rozwój koncepcji, co mogłoby w takim ogrodzie sensorycznym superbohatera się znaleźć. Czyli były to zadania związane właśnie z rozpoznaniem potrzeb, wyzwań, ale także współprojektowaniem. Następny rok 2024 poświęcimy na budowanie, na rozwój tych prototypów, ich instalowanie, a także na realizację tak zwanych pilotów, czyli wydarzeń, w trakcie których będziemy testować te nasze rozwiązania. I tutaj też chciałam podkreślić, że jedno z takich rozwiązań znajdzie się w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Także mam nadzieję, że w drugiej połowie roku zaprosimy już poznaniaków do tego, żeby odwiedzali nas w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, żeby testowali te nasze rozwiązania, dawali nam informację zwrotną. Bardzo zależy nam na tym, żeby to rozwiązanie było czymś, co będzie przydatne, czymś, co będzie sprawiało przyjemność nie tylko nam jako naukowcom i studentom Uniwersytetu Przyrodniczego, ale także, że będzie to coś praktycznego, funkcjonalnego, komfortowego także dla lokalnych
lokalnych społeczności. Mnie jeszcze jedna sprawa bardzo ciekawi. Podkreślałyśmy już, że to jest projekt multidyscyplinarny, a również on jest multikulturowy. Czy te rozwiązania będą takie uniwersalne kulturowo i czy w ogóle jest jakiś problem tego, że jednak różne kultury biorą w tym projekcie udział? Problem może nie, jest wyzwanie. Lubimy jako projektanci używać takiego sformułowania właśnie wyzwanie projektowe. Dla nas wyzwanie projektowe jest czymś, z czym chcemy się zmierzyć, na co chcemy zwrócić szczególną uwagę, więc tutaj rzeczywiście jest wyzwanie projektowe, ale dla nas jest to interesujące wyzwanie projektowe. Europa się zmienia, Europa jest takim miejscem, w którym mamy to połączenie różnych kultur, dlatego też stworzyliśmy ten projekt jako projekt międzynarodowy, nie tylko tutaj w oparciu o nasze polskie doświadczenia, ale także chcieliśmy zaprosić partnerów z różnych krajów, żeby ten aspekt międzynarodowy był tu podkreślony. Bardzo chcielibyśmy, żeby to nasze rozwiązanie było właśnie takim rozwiązaniem, które możemy wdrożyć w różnych krajach. Dlatego też testujemy, współprojektujemy nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę współprojektujemy z dziećmi, nauczycielami, wolontariuszami w innych krajach. No i takim podstawowym wyzwaniem jest chociażby bariera językowa. Tak? Kiedy mamy dzieci, które pochodzą z różnych krajów, kiedy realizujemy z nimi różnego rodzaju aktywności, czy to sportowe, czy to relaksacyjne, czy te artystyczne, kiedy zapraszamy je do różnych wnętrz, no to przede wszystkim pojawia się ta bariera językowa. I tutaj w naszym projekcie pracujemy też nad rozwiązaniami, które ułatwią wolontariuszom na przykład taki kontakt z dziećmi, które mówią różnymi językami. Staramy się też znaleźć taki wspólny mianownik tych działań, czyli na przykład to, co nas łączy, a nie dzieli. W tym przypadku nawiązanie na przykład do tych zmysłów jest takim ważnym aspektem. Odniesienie się do przyrody, która jest dla wszystkich czymś bardzo przyjemnym, czy dla większości z nas. Przyroda wpływa na to, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, ale także na przykład takie dźwięki, które są pozytywne, na przykład dźwięki rozmów, śmiechu, ale także na przykład dotyk. To są takie czynniki, które są ponadkulturowe i które właśnie testujemy, czyli testujemy także to, co relaksuje dzieci, na przykład pochodzące z różnych krajów, czyli ten aspekt rzeczywiście międzynarodowy jest bardzo widoczny w naszym projekcie. Dlatego też jest to projekt międzynarodowy, bo to wyzwanie nie jest wyzwaniem lokalnym. Tak naprawdę dobrostan naszego najmłodszego pokolenia to jest takie wyzwanie, które jest zarówno aktualne w Finlandii, w Norwegii, w Szwecji, w Niemczech, na Łotwie, w Litwie, a także w naszym kraju. A naszą gościnią była dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.